Hej, cześć, czołem! Film o gumkach. Tym razem na tapet wzięliśmy opony od Metzelera, które mają piękną nazwę Sportek M9RR. Zapraszam do oglądania. Long story short, skąd się wzięły opony do MT-07 u nas? Wzięły się stąd, że Hypermotard dalej stoi w warsztacie, zbliża się już trzeci miesiąc czekania na części, ale nie o tym ma być ten film. Ten film jest o tym, że Kacper pożyczył nam swój motocykl, a my bardzo chcieliśmy zrobić test opon Metzeler Sportek M9RR i żeby tak się stało, my dostaliśmy te opony, a my je założyliśmy Kacperowi na motocykl i dzięki temu możemy nagrać ten film. Żeby też film był zupełnie klarowny. Wcześniej Kacper na tym motocyklu miał opony, które miały 11 lat. Ale żeby zrobić test porównawczy opon lub tego, jak zachowuje się motocykl i jak opona ma wpływ na zachowanie motocykla na drodze, najpierw jeździliśmy sobie na 11-letnich oponach. I zaskakujące bardzo dla nas i mam nadzieję dla Was też jest to, że jeżeli opony nie noszą śladów z nadmiernej eksploatacji, nadmiernego zużycia, mają głębokość bieżnika, która jest właściwa, nie mają spęknięć, zaskakująco dobrze trzymają się na wierzchni. Oczywiście ten film nie jest o tym, żebyście koniecznie brali stare gumy i zasuwali nimi na pełnej kicie i nie bali się niczego. Nie. Opona oczywiście traci z wiekiem swoje właściwości, ale to nie jest tak, że opona w pewnym momencie się wyłącza. Jeżeli byśmy traktowali oponę tak jak producenci mówią, że opona do 5 lat może być sprzedana jako nowa, to ona też po tych 5 latach, jeżeli nagle stanie się założona na felgę, wyważona i będziecie ją użytkować, to ona nagle będzie się degradowała w turbo szybkim tempie. Tak nie jest. Rzeczywistość wygląda następująco. Jeżeli dbacie o ciśnienie w oponach właściwe i żeby dbać o ciśnienie, warto się wyposażyć w choćby taki bardzo prymitywny miernik ciśnienia. Jeżeli możecie pozwolić sobie na miernik ciśnienia, który jest bardziej profesjonalny i ma jakiś manometr, który jest w jakiś sposób tam certyfikowany, to będzie na pewno lepiej, dlatego ja temu nie ufam i dostałem od Gosi pompeczkę, która ma również manometr i można sobie tam ustawić jakąś wartość i one rzeczywiście pokazują na tyle podobne wartości, że wzbudza to moje zaufanie. Ostrzeżenie i moja rada konsumencka jest też następująca, żeby raz na jakiś czas sprawdzać głębokość bieżnika, bo nowa opona ma jakieś 5-6 mm bieżnika i łatwo to zweryfikować i sprawdzić. A stara opona będzie miała, opona, którą należy już się zastanawiać nad wymianą, będzie miała około 1,5 mm bieżnika. W naszym Gladiusku ma ona 2 mm bieżnika, więc jakby już powoli się rozglądamy za następcami, które pewnie też w tym filmie się pojawią. Ale do brzegu Krzysztof. Chodzi o to, że tak jak kaski, buty, spodnie, rękawice czy inne rzeczy, których używacie, mają jakiś resurs, mają jakiś czas, do którego producent przewidział, że może dawać gwarancję, albo że one będą spełniały oczekiwania użytkownika i nie będą niebezpieczne. I jeżeli chodzi o opony, to super turbo kluczowe jest ciśnienie w oponach. Drugą ważną rzeczą jest to, żeby opona była przechowywana właściwie, czyli schodzimy do garażu albo wparowywujemy w inny sposób do garażu przez okres zimowy raz na jakiś czas i weryfikujemy, czy to ciśnienie z opony nie zeszło, bo temperatura zewnętrzna również ma wpływ na to, jak ta opona się zachowuje. I kolejna rada konsumencka, i ten film jest dla mnie super ważny, bo dla mnie opony to jest jedna z najważniejszych, właśnie są dwa systemy, dwie rzeczy w motocyklu, które są najważniejsze. Opony i hamulce. Nie ma nic ważniejszego w motocyklu. Cała reszta to jest wartość dodana. No ale do brzegu Krzysztof. Ja sprawdzam ciśnienie w oponach średnio, myślę, że raz w tygodniu, a pewnie i częściej. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem rąbnięty na tym punkcie. I okazuje się, że jak temperatura spada nawet o 10 stopni Celsjusza,
to ciśnienie w oponie się zmienia i może ja tego nie wyczuwam tyłkiem, bo nie mam tam 7. zmysłu i nie wiem do końca, jak to działa, ale ucząc się jeździć, zauważam to, że bardzo duży wpływ na przyczepność opony ma jej ciśnienie. I teraz rada konsumencka kolejna, a to jest film pełen rad konsumenckich. Mierzymy ciśnienie w oponach motocyklowych na zimno. Nie kiedy właśnie dojechaliśmy do stacji benzynowej, która ma manometr, bo wtedy ciśnienie będzie zdecydowanie inne. Mierzymy przed jazdą ciśnienie w oponach. I kolejna, już nie liczę która, rada konsumencka jest następująca. Jeżeli chcecie mieć właściwe ciśnienie w oponach, to nie czytajcie tego, co jest w internecie na stronie producenta opon. Bo skąd ten biedny człowiek ma wiedzieć, ile waży wasz motocykl, jaka jest dystrybucja masy pomiędzy przednim a tylnym kołem? On tego nie wie. On jest w stanie określić i pisze to na oponie, jaka jest maksymalna wartość lub jaka jest średnia optymalna wartość dla danej opony. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, co jest napisane na motocyklu i co inżynier, który zaprojektował ten motocykl, przewidział, jeżeli chodzi o kontakt tego pojazdu z nawierzchnią i jaką oponę do tego motocykla zastosował. Więc nie kombinujemy z rozmiarami. Oczywiście, jak jesteście już turbo wyścigowcem i tam, co wy tam, robicie czasy na Poznaniu czy na naszych torach i jedziecie na czas, to rzeczywiście jesteście już na takim poziomie, że faktycznie te zmiany wyczuwacie, wiecie o co chodzi, wiecie na czym polega wysokość, stosunek, brzydkie słowo, wysokości do szerokości opony i chcecie, żeby motocykl był bardziej responsywny i wybieracie opony, które będą troszeczkę wyższe i będą miały niższe barki, ale o tym też będę mówił, ale jest to film dla osób, które są mniej więcej na moim poziomie, czyli mają seryjny motocykl, jeżdżą motocyklem po normalnej drodze i raz na jakiś czas pojawiają się na treningu. Finito. Nie idźmy w super sporty, bo to też są opony bez homologacji. Mówimy o oponach drogowych. Dobrze go, Krzysztof. Rada konsumencka, która jakby w tym przekazie i w tym filmie dla mnie jest najważniejsza, to jest to, od czego zacząłem, czyli DOT. DOT, czyli Department of Transportation, nieistotne. Istotne jest to, jakie następują znaki po tym właśnie docie. Tam jest rok i tydzień produkcji danego kapcia. To jest 9. tydzień, 24 rok. I tak jak wspomniałem, opona, która ma w założeniu 5 lat, może być sprzedana jako nowa i nie stresujcie się tym, że ta opona nagle straci swoje właściwości. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, jak ta opona, nawet może ona wyglądać, smakować, możecie ją dotykać i szorować, i ona może piszczeć i robić różne rzeczy, ale to nie znaczy, że ona ma 100% swoich właściwości. Im starsza opona, tym ma tych właściwości trochę mniej. Ale jest to kilka procent mniej najczęściej, chyba że rzeczywiście zapomnieliście o ciśnieniu, stała na deszczu, była narażona na jakieś bardzo duże nasłonecznienie lub bardzo wysoką temperaturę. Wiecie, w różnych miejscach opony leżą i w różnych miejscach mamy garaże i różne rzeczy przy nich robimy. Jeżeli zachowamy zdrowy rozsądek, opona w mojej ocenie może służyć nam nawet 7-8 lat i nie powinno być z tym problemu. Natomiast faktem jest, że poziom zaufania do takiej opony powinien być mały. To, że my sobie na 11-letnich oponach lataliśmy po torze na kolanie, to jest kwestia tego, że byliśmy w warunkach bezpiecznych i przyczepność akurat toru Modlin jest taka mniej więcej jak drogi, tam jest asfalt drogowy, ale ta opona naprawdę kleiła bardzo, bardzo dobrze. I teraz możemy powoli dobiegać do punktu, który może być ważny, czyli wracamy do Sporteka M9RR. O co chodzi? Jest to następca opony, która ma oznaczenie 7 i jak zawsze opona, która ma następować oponę, która odchodzi do lamusa. W tym przypadku zwiększono wytrzymałość opony o 10% i zmieniono właściwie kształt bieżnika, zmieniono też barki. Barki opony to są te części, które są na jej bokach. Mamy do czynienia z oponą dwuskładnikową, zarówno przednią, jak i tylną. O co kaman z tymi dwoma składnikami? Żeby opona stała się bardziej uniwersalna dla osób, które stosują taką technikę jazdy bardziej sportową, to twardy składnik jest umieszczony w centrum opony i w przypadku tylnej opony to jest około 25% opony, a pozostałe części są zrobione z innego składnika. Oczywiście na rynku znajdziecie opony 3-składnikowe też, ale w przypadku akurat Sporteka M9RR to są 2 składniki. W przedniej oponie, jeżeli chodzi o 2 składniki, to jest 30 ponad procent tego wewnętrznego śladu opony, to jest właśnie twarda mieszanka
i dlaczego akurat w przedniej jest więcej, a w tylnej jest mniej. Jest to kilka procent różnicy. Panowie z Metallera zauważyli, że zmieniająca się nawierzchnia, bo w założeniu są to opony drogowe z zastosowaniem w motocyklach sportowych, ale droga jako taka może nagle zmienić nawierzchnię. I tutaj jakby rzeczywiście w wszystkich marketingowych przekazach informacja, która płynie o tym modelu, to jest to, że inspiracją były wyścigi TT. A jak wiecie, są to wyścigi uliczne. I rzeczywiście nawierzchnia tam się zmienia, więc trochę się to skleja. Ale wrócę do tego, dlaczego 30% przedniej. 30% przedniej, dlatego że kiedy pochylamy motocykl do właśnie 30 stopni i w teorii powinien się pojawiać już miękka mieszanka, to panowie stwierdzili, że te kilka procent, kilka stopni więcej spowoduje to, że feedback na kierownicy będzie łagodniejszy, że przejście pomiędzy składnikami opony i zmianą w nawierzchni odbija się mocno na kierownicy i żeby tego uniknąć, pozwalają motocykliście jeszcze na tym twardszym, bardziej jednorodnej części opony wejść w ten zakręt, zanim jeszcze ten składnik się zmieni. Trochę się to klei, jeżeli chodzi o moje doświadczenia na to, że Modlin to faktycznie opona bardzo przyjemnie przekłada się z zakrętu w zakręt i tam akurat nie ma zmian nawierzchni, ale nawet jeżdżąc po ulicy jest to opona, która bardzo chętnie w tej pierwszej fazie zakrętu szybko reaguje na przeciwskręt lub ruch kierownicą lub pochylenie ciała. Ale wrócę do samej konstrukcji opony. Mamy środek, jak widzicie w środku też jest tego bieżnika na tyle niewiele, że jest to opona, która ma dosyć duży współczynnik przyczepności, jeżeli chodzi o suchą nawierzchnię. Jeżeli chodzi o mokrą nawierzchnię, to te wszystkie lamelki, które tutaj są i ich tektonika w założeniu, nie wiem czy to będzie widać, ale ona zmniejsza się do krawędzi opony. W sensie one są coraz płytsze. Wygląda to trochę tak, jakby ktoś jeździł torową oponą i ona na brzegach ma mniej bieżnika, a na środku ma więcej bieżnika. Tak zaskakująco. Podyktowane jest to tym, że producenci tej opony chcieli uzyskać bardzo wysoką sztywność tego produktu i zarówno ten drut, który jest w środku, jak i ilość gumy, która ją trzyma, żeby zachować sztywność, zrobiono trochę więcej przestrzeni dla tego compoundu, brzydkie słowo, dla tego składnika gumowego, który, żeby zachować swoją sztywność, musi być troszeczkę grubszy. A sama krawędź opony w ogóle nie ma bieżnika. Jeżeli dochodzimy już do krawędzi tej opony, to tutaj tego bieżnika nie ma wcale. Więc jeżeli jesteście użytkownikami tej opony i chcecie, żeby ona była deszczowa, to też mądrze panowie podeszli do tematu i stwierdzili, że nikt nie będzie się składał na mokrym aż do tego poziomu. I jak ja to kupuję, dla mnie to jest bardzo ok. I jeżeli byśmy wzięli opony typowo turystyczne, które mamy tam obok Angele na Cedrze, to zwróćcie uwagę, że sytuacja jest zgoła odwrotna. Bieżnik rośnie na zewnątrz i sięga właściwie do samej krawędzi w założeniu, że będzie odprowadzał wodę. Też warto zwrócić uwagę, że to jest opona o szerokości 140, no i tutaj responsywność tego motocykla jest zdecydowanie większa i też jak pewnie na zbliżeniu widzieliście, opona turystyczna, kiedy jest dobrze dogrzana, no, zaczyna te fale Shalmacha, o co tu chodzi, bo tam właśnie je widać. Te takie zmarszczenia na oponie, które są poprzeczne, to są takie fale, które powstają w wyniku tego, że rozgrzana guma wałkuje się na swojej powierzchni i wbrew pozorom jest to zjawisko, które lekko zwiększa powierzchnię styku. Proszę bardzo. Ale kosztem dosyć dużego zużycia opony. I w oponach, które w założeniu nie są sportowe i mają homologację drogową, linie, które są na tym bieżniku, w założeniu mają powstrzymywać tą falę przed powstawaniem, mają ją ograniczać. Także w założeniu opona, która stoi przed Wami, czyli Sportek M9RR, jest oponą, która w środku jest twarda, odprowadza wodę, ale tylko do pewnego poziomu i zapewnia niskie złożenie barków. Zwróćcie uwagę, jak ta krawędź tutaj ładnie opada. Ona nie jest wyprostowana. Te barki nie stoją, tylko się składają. Z tamtej strony opony będzie też widać troszeczkę bardziej. Nie wiem, czy tak nie będzie lepiej. A Angel ma barki wystające, takie uniesione. Krawędź opony, a jej
Boczna ściana ma znaczącą różnicę, taki znaczący rand, który powoduje, że ta opona w momencie dojechania do jej krawędzi bardzo mocno sygnalizuje ten fakt, a potem nie ma już nic. I w tym miejscu myślę, że warto było opowiedzieć o paskach wstydu. Paski wstydu są postrzegane przez motocyklistów w sposób dosyć mocno pejoratywny, a tak naprawdę świadczy to tylko o tym, że osoba, która może szydzić z motocyklisty, który zachował sobie krawędź opony, której jeszcze nie używa, ponieważ w założeniu motocyklista, który potrafi jeździć motocyklem, nie doprowadza opony, jeżeli nie musi, do krawędzi jej wytrzymałości. Nie powinien w mojej ocenie tego robić, a już na pewno nie na ulicy. Jeżeli jesteśmy w pozycji takiej, że możemy zejść na kolano, dotykamy kolanem asfaltu, to jest sygnał, że zbliżamy się do tego miejsca, w którym te opony też już będą kończyły swój bieżnik. Oczywiście wszystko jest kwestią wymiarów człowieka, wymiarów motocykla, geometrii i kolana, jak on na to kolano schodzi. Są motocykliści, których bardzo z nami szanuję, którzy kolana chowają, oczekując, że dostaną właśnie informacje od opony, że nie potrzebują tego dostawać od własnego ciała i od tego, że są już pochyleni, haha, i nie trzeba tam tym kolanem za wszelką cenę. To, co chcę powiedzieć, to jest to, że jeżeli znamy technikę zakręcania i na ulicę wybiegnie coś, będzie przeszkoda, którą chcemy ominąć, a będziemy już na jej limicie i nie zostawimy sobie tego marginesu na dodatkowe pochylenie lub zahamowanie, lub generalnie zmianę kierunku, niezależnie od tego, czy to jest pogłębienie zakrętu, czy zrobienie jakiejś figury ratunkowej, to mając jeszcze ten kilka centymetrów lub centymetr bieżnika, jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli go nie będzie, no to jesteśmy w kropce, sami sobie to zrobiliśmy i tak naprawdę możemy sami się obwiniać za to, że opona nie skleiła i puściła. Wiecie, co mam na myśli. Bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest pomijany przez wielu motocyklistów fakt nagrzewania się opony. Jeżeli temperatura na zewnątrz to jest kilkanaście stopni albo poniżej, to rzeczywiście opony motocyklowe mogą mieć problemy z przyczepnością. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mieszkam obok ronda. Do ronda mam, myślę, jakieś 200 metrów. Jeździłem na Hypermotardzie na Supercorsach, potem w Hypermotardzie zmieniłem opony na Rosso 4, Diablo Rosso 4, no i od niedawna korzystam z MT-07 Kacpra, który ma założone właśnie te mecelery. I zauważyłem, że te opony, jeżeli chodzi o podobne temperatury, nagrzewają się zupełnie inaczej. I Supercorsy, to rondo to mogłem w ogóle na wprost pojechać, jak się dobrze rozpędziłem, bo one tak się ślizgały, że był duży problem, już nie mówię o chłodnych dniach. Jeżeli chodzi o Rosso 4, to muszę świadomie pierwszy zakręt, może dwa zakręty zrobić tak, żeby wiedzieć, że nie mogę ufać jeszcze oponom. I fajnie było, gdybym miał czujnik temperatury opony i to by mi bardzo pomogło. Jestem na tym etapie rozwoju motocyklizmu, że ma to dla mnie znaczenie. A te cholery, mecelery, to one się nagrzewają naprawdę szybko i to jest dla mnie super zaskakujące. Jak jadę na jakąś tam, nie chcę brzydkie słowo, sesja treningowa, jadę na trening i wjeżdżam na nitkę toru, to pierwsze kółko robię tak, że rzeczywiście sprawdzam, badam, co tam się będzie działo i czy to klei, czy nie klei. A na tych oponach drugie kółko mogę robić już właściwie na 90% swoich możliwości i te skubańce kleją jak porąbane. To jest dla mnie fenomenalne w tej oponie. Jakby ta opona zaskoczyła mnie mega pozytywnie tym, że bardzo, ale to bardzo szybko się nagrzewa i naprawdę jak się już nagrzeje, to trzyma. I wiecie, że MT-07 ma, znaczy może nie wiecie, ale to wam powiem. MT-07 jest motocyklem z natury lekko upośledzonym przez producenta. Ojciec i matka, którzy go wypuścili na rynek, stwierdzili, że jest takie jedno miejsce, w którym możemy zaoszczędzić i na szybko zrobimy w nim zawieszenie. Jeżeli jesteśmy na etapie tego, że wiemy, czym jest przeciwskręt, umiemy usiąść na motocyklu, wiemy, jak hamować, jak przyspieszać, wiemy, że opona powinna się rozpłaszczać w momencie hamowania i że ta opona tak naprawdę przede wszystkim ma współpracować z zawieszeniem, a z zawieszenia to my dostajemy informację, co się kurde zaraz wydarzy. Czy będziemy fruwać, czy będziemy latać, czy będziemy się pochylać, czy będziemy odprostowywać i hamować, czy będziemy się ratować. I w MT-07 przód jest takim, tak jakby nie było oleju, on po prostu pracuje non-stop. On się po prostu kiwa, chwieje jak tapczan. I informacje, które dostajecie od przedniego zawieszenia, to jest taki raz na jakiś czas stan nieważkości. Nic tam nie ma. Znaczy, kierownica nie wykonuje dziwnych ruchów, ale bardzo trudno jest zrozumieć, co ona chce wam przekazać. Dużo więcej dostajemy informacji od tylnej opony. Ale w
Wcześniej ten motocykl jeździł, tak jak wspomniałem, na oponach 11-letnich, na Batlaxach. I te Batlaxy w założeniu dawały bardzo mało informacji. A teraz, kiedy ma założone MTEK nowe opony, które mają kształt bardziej sportowy, bardziej pionowy, motocykl stał się trochę bardziej, nie chcę powiedzieć słowa nerwowy, ale bardziej responsywny. Ten motocykl stał się bardziej przyjazny zakrętom. Na wprost dalej sobie radzi, bo akurat to jest motocykl, który na wprost sobie całkiem nieźle radzi, ale jeżeli w tym motocyklu udałoby się wymienić przednie zawieszenie, włożyć coś, co da się regulować, to jestem przekonany, że tym motocyklem możemy odczarować MT-07 i jest taki plan, żeby to zrobić. Do brzegu, Krzysztof. Podsumowując. Najważniejszą częścią motocykla, jaką macie, są opony. Ewentualnie układ hamulcowy. Jak chcecie się komunikować z motocyklem, to zawieszenie. Jeżeli jesteście motocyklistą, który oczekuje tego, że opony będą dawały tobie poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach treningowych, gdzie szukasz limitów, gdzie jesteś na etapie edukacji i chcesz wiedzieć, ile potrafi twój motocykl i czy pochylenie się bardziej niż 30 stopni jest dla ciebie, to w mojej ocenie Metzeler Sportek M9RR jest super oponą i jest na tyle fajny, że nawet z MTK potrafi zrobić maszynę, którą ja polubiłem jeździć, a ja byłem bardzo mega sceptycznie nastawiony do tego motocykla. Po pierwsze nie mój, po drugie motocykl z egzaminu prawa jazdy, po trzecie Gośka skasowała już jednego, więc jakby tutaj mamy swoje za uszami. Fajnie by było, gdybyśmy mogli jeszcze trochę pojeździć tą oponą i mam nadzieję, że jak będziemy robili recenzję MT-07, to będziemy wiedzieć jeszcze więcej, ale jeżeli chodzi o to, co ja, Krzysztof, mogę Wam powiedzieć, to jest to, że to jest opona, którą warto się zainteresować, a jeżeli nie ma jazd testowych, a podejrzewam, że nie ma, to ja bym ją kupił. I jeżeli przejeżdżę Diablo Rosso 4 do zera, to poważnie się zastanawiam, czy do swojego motocykla nie włożyć takich opon. To tyle w temacie. Dziękuję i pozdrawiam. Pa, pa.